Ludzie już od początków swojej historii zauważyli, że większą krzywdę bliźniemu zrobią używając broni. Na początku był to kij i kamień, później broń z brązu, żelaza, aż w końcu człowiek ujarzmił stal. Czy nóż jest bronią? Wszystko zależy od tego, pod jakim kątem na to spojrzymy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę prawo i ustawę o broni i amunicji, to w Polsce nóż bronią nie jest. Jeśli natomiast będziemy rozpatrywali nóż jako narzędzie, które jest w stanie zrobić krzywdę, to tak, nóż jest bardzo skuteczną bronią. Jednak ja wolę myśleć o nożu jako o narzędziu. A to narzędzie zawsze trzyma człowiek i to on jest najniebezpieczniejszą bronią. W 2013 roku zrodził się pomysł zorganizowania serii warsztatów, które miały przybliżyć tematykę posługiwania się nożem w walce. Nazwałem je Knife Zone. Zone jako strefa, strefa noża. Podstawą programową są pewne uniwersalne zasady, które wyniosłem z 20 lat treningu w różnych sztukach walki bronią. Trenowałem takie systemy jak Floro Fighting Systems, Calis Illustrissimo i wiele różnych stylów filipińskich. Przez te wszystkie lata wykrystalizował się program, który cały czas ewoluuje. Jednak ta ewolucja to bardziej optymalizacja i upraszczanie. Jeden z najsłynniejszych na świecie instruktorów walki nożem, Raymond Floro, powiedział kiedyś, że byłby najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, gdyby jego system zawierał tylko jedną technikę. W pełni podzielam ten pogląd. Knife Zone jest nowoczesnym systemem hybrydowym. Co to znaczy? Składa się z 3 modułów. Moduł pierwszy to ofensywne użycie noża w średnim i bliskim dystansie. Troczenie, dobywanie, chwyty, targetowanie itd. Można ten moduł nazwać modnym dzisiaj określeniem jako kombatowy. Moduł drugi to walka pojedynkowa. Pojedynki na noże w dzisiejszych czasach to oczywiście rzadkość, jednak rozwija on bardzo dobrze poczucie dystansu i timingu. Uczy pracy z aktywnym przeciwnikiem, co wymusza pracę nóg i rozwija refleks, dynamikę i szybkość. Moduł trzeci to moduł, w którym jest zawarta taktyka zwiększająca szanse naszego przeżycia przy ataku nożem. Kiedy jesteśmy albo nieuzbrojeni, albo nastąpił atak z zaskoczenia i nie zdążyliśmy dobyć własnej broni. Nóż w ręku, nawet przysłowiowego Kowalskiego, jest bardzo niebezpieczny. W ręku osoby, która wie, co robi, jest śmiertelnie niebezpieczny. Szanse na przeżycie takiego ataku są znikome. Brutalna rzeczywistość wygląda tak, że 90% ludzi zginie w ciągu pierwszych 5 sekund, a pozostałe 10%, jeśli będzie miało szczęście, przetrwa może 10 sekund. Dla kogo jest Knife Zone? Program jest bardzo uniwersalny. Co innego wyciągną z niego służby mundurowe, co innego operatorzy jednostek specjalnych, a jeszcze co innego cywile. Najważniejszym przesłaniem jest podniesienie świadomości tego, jak bardzo niebezpieczny jest człowiek z nożem w ręku. Jeśli ta świadomość będzie wystarczająco wysoka, to może kiedy spotkacie kogoś w ciemnej uliczce z nożem w ręku, zamiast lekceważyć sytuację i kozaczyć,
pobijecie swój życiowy rekord w sprincie i przeżyjecie.